Będziesz żyć mocno, z całej siły. A jeżeli umrzesz tutaj, będziesz leżeć na wznak na ziemi i wyrośnie z ciebie, z twojego ciała. Pojmujesz mnie, piękny panie? Wyrośnie z ciebie drzewo życia i usiądzie na jego gałęzi kiedyś po latach. Usadowi się na jego konarach rajski ptak, albo zwykły kruk, albo sowa. I ten ptak będzie się na niej kołysać. I w rytmie tego kołysania będzie bić twoje serce. Moje serce? Może echo mojego serca? Może złudzenie dalszego bicia? Trwania, bytowania w niebycie? Bytowanie w niebycie. Panie Wasserczuk! Proszę do mnie! Панич кричали? Ходи сюда! Смотри! Що? Що? Pluskwa! Pluskwa? Nie ma pluskwów. Wcale. Wszystkie wytrute, pod hajerem. Wszystkie jakie były. A były? Kto to powiedział? Kto wiedział, że były? A to co? Może Boża krówka, a? No maś.
Panie oberleutnant, po co zaraz pluskwać ci Bozia krówka? A może to coś innego? No są przecież takie siumściki i no, rybaczki świętojańskie, pan oberleutnant przecież wie, no nie? I co? No, czy istotnie było tam plus ten owad? Żeby mi doliczone nie było ani jednej, zrozumiano? Już ich nie będzie. Już jakby ich nie było. To jest cymes, sam cymes. Aber die Ehre, Herr Oberleutnant. O, widzi pan, panie Trau? Taki gość w naszym hotelu, co? Taki gość, taki gość. Jaki gość? Teraz wszędzie pełno takich gościów. Teraz wszyscy oficery. Ależ to jest komendant punktu etapowego, panie Trau. Reprezentant Army Oberkommando. Panie Rot, wasze miasteczko Turka i punkt etapowy. To tak, jakbyś pan porównał wasz hotel z hotelem Georgesa we Lwowie. Wielkie mecje. Hotel George. Fuj, no nie. To hańba, świętokradztwo. Broń dotknięta przez kobietę nie nadaje się do użytku. Nigdy, wykluczone. Tak pan uważa? Ale to przecież właśnie kobieta jest patronką łowu. Nie, tam. Co prawda nieśmiertelna, bogini dziewica, Artemida. Utożsamiana także z rzymską Dianą. Ja nawet mam tutaj jej wizerunek. Proszę bardzo, może pan spojrzy. Co? Diana. Tak, to jest z Efezu, bo są jeszcze inne. Z Gabi, z Wersalu. Taka z psem i łukiem. Uśmiecha się. A to co? Ma tyle cycków?
Po co? Przecież wystarczą 2, nie? No, była także boginią płodności, opiekunką zwierząt, bóstwem światła księżycowego, urodzin, a także nagłej śmierci. Panie poruczniku, to złoto? Skąd? Jarmarczna kopia z Mosiądzu. Pamiątka dla turystów z bazarów na Apolu, czy też... Ja co prawda znalazłem ją na Ukrainie. No, to też pamiątka. A pan to nosi na szczęście? Jak amulet? Talizman? Powiedzmy. Piękną ma pan broń, panie Szwanda. Zwłaszcza ten sztucer. To manly Herr Schoner. Niech pan spojrzy, jaka jasna luneta. Aha. Emil Busch, Rathenow. Co? Doskonałe szkła. Muszę panu kiedyś pokazać mój kawaleryjski karabinek. Znakomicie bije. A wie pan, posłużyłem się nim tak na serio. Zaledwie 2-3 razy. Raz udało mi się trafić jastrzębia w locie. Kiedyś strzelałem z konia do uciekającego bandyty. W galopie. Ale to było pudło. A za 3 razem to już tak w powietrze na wiwat. Co pan mówi? Ach, i ja się przyznam, że mi się czasem zdarza spudlować, chociaż dla prawdziwego mężczyzny to wstyd i hańba. Panie poruczniku, proszę. Kiedyś poproszę pana o pożyczenie mi tego sztucera. Tak dla treningu. Dobrze? No, oczywiście. Nasi ofiarni kolejarze są niezawodni.
No i nie spóźnił się bydlak ani o minutę. Kto panu pierze bieliznę, panie poruczniku? Ta służąca u was hercuga? Tak. Dlaczego pan pyta? Bo ta Lisa Kutta, dróżniczka, to chętnie to panu zrobi razem z moją w ramach służby. Po co wydawać pieniądze? No co jest, dziady sakramenckie? Do wagonów, no! Co mówiłem? Niech pan pozwoli, kolego poruczniku. Proszę wypić za zdrowie pani Luizy von Bar. Prosit. Dziękuję. Kieliszek na pamiątkę. Dziękuję bardzo. Powodzenia! Ulini Moraszat? Rocznik 1911. Nie do wiary, już mam taki jeden kieliszek. Jak pan myśli, Walaszek? Sprzed czy po Solferino? Zaczekaj.
Chcesz? To ja potem. Wstawaj. Byśmy Horsam Heroberleutnant Niemcy znaleźli 9 trupów. Jeszcze z kampanii karpackiej. Nasi? Nie, Rosjanie. Pan porucznik pozwoli tędy. Musieli się schować pod to drzewo, panie poruczniku. Była burza i piorun w nich strzelił. Głupiś. Front stał tu w zimie. Gdzie w zimie pioruny? Granat trafił w ziemiankę. Ekshumować wszystkie zwłoki. Przewieźć na ruski cmentarz i pogrzebać. Porozumieć się z popem, ale pogrzeb ma się rozumieć cichy. No, jak przewieźć, panie poruczniku? No skąd ja wezmę furmanki? Te konie, co zostały, wożą drzewo do tartaku. Landsturmista kapłan! Ojczyzna i tak patrzy na was przez palce! Siedzicie tu jak u Pana Boga za piecem i grzecie tyłek w domowych betach! Chcecie do marsz kompanii? Ruski front? Włoski front? Co wolicie? Pan Bóg broni, panie poruczniku. Przecież pan porucznik wie, że ja mam chore uszy. No więc! Tak jest, wszystko będzie w porządku. Będę rekwirował podwody, będę bezwzględny. No, Panie poruczniku, jeszcze jedno. tak? Znowu uciekli. Ilu? 3. Kiedy? No, dziś w nocy. Panie poruczniku, nie można jakoś zaradzić, czegoś zrobić. Pan Wachisz Pejochaty miał przychodzić na nocne warty, ale mówi, że teraz ważniejsze sprawy cywilne. Podobno jakieś zebranie było kierownika szkoły i śpiewali jakieś pieśni socjalistyczne. Dobrze. Postaram się o trzeciego posta. Może przyślą kogoś z Sambora. Ну и что, как, Герр-обер-лейтенант? Что он сказал? Kazał pogrzeb im sprawić. Правильно. Хороший человек. Ну, Бога в сердце имеет. Мойсе, скажи, Херобер-лейтенант это Улан? Ułan. А ты тоже Улан? Скажи, что ты австрийский Улан.
przeszkadza. Wasz uciekał chorych umierających. Powad mądry, brzydzie się chorym, a durni ludzie walczą z nim. I tylko nafta się marnuje. No, dosyć tego dobrego. Tak, panie poruczniku, granica jest ostra. Z jednej strony brud, ciemnota i zabobony, a z drugiej higiena, medycyna, porządek i w ogóle europejska cywilizacja. Jurka, daj wody! Daj szybciej wody! Schneller, schneller, zum Teufel! Korzec. No tak, oczywiście. Manufaktura w Korcu. Panie Szwanda, skąd pan to ma? Czy pan wie, co to za talerz? Czy ja wiem, może po moim poprzedniku, starym leśniczym, a może przywieźliśmy ze sobą z Kufsteinu? Pan porucznik wie, że jesteśmy z Tyrolu? Co za profanacja. To, było tego więcej, ale się wytłukło, jak to zwyczajnie w gospodarstwie. Te dziewuchy, baby, to wszystko im z rąk leci. Pan porucznik pozwoli, może... Ostrożnie do licha. Pass auf. Co za zieleń? Fenomenalna. Kompanii, halt! Halt! Kto wy? Kolumbus, cyrk wędrowny. Dokumenty! Dokumenty? Aha, dokumenty. Bardzo proszę. Mamy wszystko w porządku. Proszę. O, to są nasze afisze, plakaty. O, tu z Miskolcza, miesiąc temu. Sam pan komendant był. Ha, występowaliśmy w całej monarchii. Galicja, Morawy, Bukowina. Ja jestem dyrektorem. W imieniu Armee Oberkommando rekwiruje się konie i pojazdy do celów wojskowych. Panie oficerze, to niemożliwe. To jest jakieś nieporozumienie. Te konie stawały do poboru jeszcze w 1914 roku. W 14 roku i komisyjnie zostały uznane za niezdolne do służby wojskowej. Ja mam na to papiery, ja mam dokumenty. To są konie nadzwyczajne. To są konie tresowane. To są konie artyści. No nie, pan mi tego nie może zrobić, panie oficerze. A ja pan tego nie mogę zrobić. Trzymajcie mnie, bo się przewrócę ze śmiechu. Count K. Armee nie może zarekwirować koni, komu jej się podoba. Po co ten humor? Po co te sztylety? Kaiserut Kaiserarmee jest ogromna. No mój cyrk mały, maleńki. To oni się nie mogą dogadać, ale jak na drodze spotka się człowiek z człowiekiem, to oni zawsze mogą się dogadać, nie? Oho, nie tak od razu, szanowny panie. Nie tak ostro. Wol mi stąd, ty bydlaku! Won do budy! Wynoś się, kanajo! Waszą won, ty! I sam pan widzi, z kim ja teraz muszę pracować, kiedy najlepsi poszli na front, najlepszych dałem monarchii. Henry Kopat pod Przemyślem, albo cudowny kuglarz Kohout. Pan Verdun. Zostały mi tylko niedobitki. Śmiesze! 6. Hände hoch! Hände hoch! Fahren! Los!
Wajter! Faren! Wajter, Faren! Jadę! Schneller! А теперь полтоном ниже запоем и соловья. Соловей, соловей, тёп-тёп-тёп, Соловеюшка жалобно поет. Раз, два, горе не беда, Соловеюшка жалобно поет. Раз, два, горе не беда, Соловеюшка жалобно поет. Соловей, соловей, тёп-тёп-тёп, Соловеюшка жалобно поет. Раз, два, горе не беда, Соловеюшка жалобно поет. Раз, два, горе не беда, Соловеюшка жалобно поет. Proszę oddychać. Głębiej. Jeszcze raz. Tak. Może się pan ubrać. Czy pamiętał pan o wykresie temperatury? Starałem się. Taki pan ciekaw? Doktorze tych alpejskich szczytów? No, skoro mam pana leczyć i wyleczyć. Leczyć tak, na to zgoda. Ostatecznie to pana fach, a może nawet przyjemność. Nie znam się na tym. Ale wyleczyć? Pan raczy żartować, herr doktor. Ja nie żartuję. A swoją drogą co do alpejskich szczytów, to przydałby się panu pobyt w jakimś dobrym sanatorium. Na przykład w Meranie, albo jeszcze lepiej w Szwajcarii. Oczywiście, jak się skończy wojna. Przecież tu też jesteśmy w górach. I to jest najlepszy dowcip, jaki pan mógł zrobić swojej chorobie. Pochwalam wybór miejsca służby. Szczerze mówiąc, sami mnie tu odesłali z frontowego lazaretu. A więc to kwestia szczęścia, które panu sprzyja. Gratuluję. Pana stan nie jest aż tak beznadziejny, jakby się to z początku mogło wydawać. Przepiszę panu znakomity preparat z kalcjum. Kalcjum? To wszystko, co się u pana tam w płucach otwarło, zasklepi się. Po prostu zwapni. Salomy? Skąd tutaj salomy? No tak, według Gustawa Moreau. A to jeden z przyjaciół przysłał mi kiedyś z Lwowa. Można? Proszę. Przepiszę panu również syrop kreozolowy na kaszel i archenal.
Delectatio morosa. Nieprawdaż? Widzę, że lubuje się pan w symbolach, panie poruczniku. Wie pan dlaczego, panie doktorze? Bo muszę zawsze czuć obok siebie obecność świadków. Rozumie pan? Zgodzi się pan ze mną, doktorze, iż najbardziej fascynującą sprawą na naszej planecie jest śmierć. I to oglądana, opłukiwana, jak pan mnie przed chwilą, z obu stron. Mam na myśli takie jej doznawanie, jak i zadawanie. Tak. To można by nazwać delektowaniem. Smakowaniem. Przecież to do końca konsekwentne. Jedyne naprawdę lojalne stanowisko wobec niej. Widzi pan, takie spekulacje prowadzą nas do... Panie poruczniku, panu potrzebny jest spokój. Spokój, dużo wypoczynku i umiarkowany ruch na świeżym powietrzu. J'aime l'horreur d'être vierge. Je veux vivre parmi le froid. Panie poruczniku, Mallarmé to zatruta poezja. Pan nie powinien karmić się trucizną. Psyche i soma to jedność. Proszę o tym pamiętać. Napijesz się herbaty? Ten oficer ma przed sobą 2, najwyżej 3 miesiące życia. Panie poruczniku, wachmistrz żandarmerii Iwan Pełchaty melduje się na służbie. Cóż to, wachmistrze, nie wypełniliście rozkazu? Mieliście przychodzić na warty. Przez was znów 3 jeńców uciekło. Ale ja już jednego złapałem. Spocznijcie. Gdzie? W lutowiskach. Nocował w stogu. Gajowy go wyśledził. W lutowiskach to w stronę Ustrzyk. Na zachód uciekał? Na zachód Mondrala. To nie ruski? Ruski, ale Mondrala. Niech pan porucznik zobaczy, co miał w kieszeni. Kamraden. Pełno błędów ortograficznych. Szpieg? Gorzej, agitator. Gdzie jest? Wsadziłem go do aresztu. Cholera, przez niego będę musiał tego cygana koniokrada wypuścić, żeby się czasami nie zmówili. Przyprowadźcie. No Wańka, chodź сюда. Tak, mistrzu.
No nie śpi, bo cię okradną. W tюрьмie nie 2 roki. Ty, cygan, nie śmiej się, bo ci przypieprzę. Siadaj. Да. Ну, как твоя фамилия? Бодров Иван Александрович. А ты откуда? От Тобольска. Это на Сибири? Точно, на Сибири. Далеко? Не знаю. Ну, как ты не знаешь? Ну, 2-3 тысячи верст. Не знаю, будет 3. 3 тысячи на восток. Правильно? Правильно. Так почему ты на запад уходил, а не на восток? На запад, а не на восток? Не знаешь. Правильно. Ты не знаешь, а я знаю. И господин лейтенант тоже знает. Ай, ну хорошо. Теперь скажи меня, это что? Это? No. Бумажка. Бумажка, говоришь? Да, бумажка. Сигареты крутить. Сигареты крутить? Хватит! Сигареты крутить! Ёб твою мать! Знаешь, что ты шпион, большевистский агитатор? Так пойдешь под стенку! Шпион? Я? Какие я шпион, господа? Ваше благородие, смотрите, я же сигареты крутил. Я же неграмотный. Ну, за что? За что вы меня под стенку? Wachmistrzu, bądźcie uprzejmi przetłumaczyć mi, co on mówi. Mówił, że jest niepiśmienny i że kręcił z tego papierosy. Zapytajcie, skąd to ma? Mówił, że znalazł to przy torach. Może to rzeczywiście analfabeta? Pan porucznik pozwoli, że zrobię maleńką próbę. No. Я неграмотный. Не знаю. Nie mogę. Nie no, panie poruczniku, no może rzeczywiście niepiśmienny. Ej, Wańka. Дурний піп тебе хрестив, а ще дурніший тримав. Panie poruczniku, dziwię się tym ludziom. Co ich tak gna? Tęsknota. Ej, głupie to wszystko. Przecież wojna się kiedyś skończy, nie?
Święty krewki, święty bezsmертny, święty bezsmертny, помилуй нас, святый безсмертный, святый безсмертный. Bracia! Towarzysze, robotnicy i chłopi! Za chwilę będziecie grzebać naszych braci, którzy padli za ojczyznę, która nie jest ich ojczyzną. W tej oto ziemi będziemy grzebać tych Człowieku, nie rób mi nieszczęśników, tego! Co ty zdurzył, Miro? do wojny międzynarodowy imperializm! Precz! Ty durny, zejdź stamtąd! Kapitalizm No! Bo cię jest kanibalem narodów! On żre nasze mięso i naszą krew! Słuchaj! Słuchajcie! Słuchaj, postrzela! Zaświeci nam niedługo jutrzenka swobody! Ech ty, fagasie! No strzelaj, strzelaj! No! Отче, куди ви втікаєте? Та зачекайте! Та що ви робите? Отче! Та нехай вас! Молчи, сволочь! Собака проклятая! A jednak 23 minuty opóźnienia. O czym pan mówi? Przecież to jest nieplanowany pociąg. Obliczałem według raportu zawiadowcy Sambora. Może to znowu jakaś dywersja bolszewicka. Podporucznik von Traut z 7. Pułku Infanterii. Dostałem 8 dni urlopu. 2 doby jestem w drodze, już nie mogę wytrzymać. Ranni jęczą, śmierdzi chloroformem, psy gryzą. Oto moje dokumenty. Gleisdorf? Koło Gracu? Tak, mamy tam majątek. Ja też jestem z Gracu. Porucznik Kikeritz. Macie tu chyba łaźnię. Jeżeli nie zmienię bielizny,
Umrę. Należało wyskoczyć na następnej stacji, panie poruczniku. Tam są nawet kąpiele solankowe. To nic. Zawiozę pana. Herren, wir sollen uns zur Übung vorbereiten. Bitte kommt ins Wasser. Setzt euch bitte. Und wir werden die Beine üben. Beine auseinander, zurück, hoch und zurück. Auseinander, zurück und so weiter. Steht ihr, ja? Bitte. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sehr gut. Bitte, ja, weiter. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So soll es sein, bitte. Idzie panu o doznawanie cierpień, czy także o ich zadawanie? Czy zobojętniał pan również na zadawanie śmierci? Gorzej. Czasem wydaje mi się to podniecające. Fascynujące. A więc i pan to tak odczuwa. I przychodzi taki moment, pan go zna, kiedy ma pan już palec na cymblu i wie pan, że od jednego skurczu ścięgna pańskiego palca zależy czyjś los. Ból jakiejś kobiety, rozpacz czyichś dzieci. Pan to wszystko wie, a jednocześnie odczuwa pan silniejszą od wszystkiego pokusę. Niemal fizyczną, zmysłową żądzę, która zaćmiewa umysł, obezwładnia. Jest jednak wyższy stopień takich doznań. Uczucie, które nie waham się nazwać boskim. Kiedy pan może nacisnąć spust broni, ale pan tego nie czyni. Wyrok zostaje odroczony z pańskiej woli. To tak, jakby pan to porównał. Nie wódź mnie na pokuszenie. Do coitus interruptus. Teufel. Teufel? Komm raus! Kabine 6 und Kabine 7 sind fertig. Bitte sehr, meine Herren. Może życzą sobie panowie dodatkowe mydło? Te mydełka przynajmniej pachną nie tak jak ten wojenny erzac. Proszę, niech panowie czują się jak u siebie w domu. W domu? Gdyby pani znalazła się teraz w moim domu, madame, zobaczyłaby pani, że wszystkie lustra zasłonięte są krepą. Moja matka i ciotki udały się do kaplicy, aby modlić się, żebym nie zginął na froncie. Podczas gdy ja w najgorszym wypadku mogę złapać trypa. O, przepraszam. Moje panienki są pod ścisłą kontrolą lekarską. Pan doktor Sztyglic Tak, stale. rozumiem. A co z opieką duchową? Czy kapelana także macie? Pan raczy żartować, monsieur. Fabi, mein Schatz. Twoje córeczki są cudowne. Wunderbar. Wunderbar. O, porucznik von Traut-Wimpfen. Co pan tu robił, diabła? Jestem tu przejazdem, panie majorze. Dostałem 8 dni urlopu. Wysiadłem na tej stacji, aby się wykąpać. Brawo, brawo. To znaczy, że bił się pan dzielnie. Mam na myśli urlop i to, że jest pan brudny i zapewne zawszony, co? A pan? Porucznik Kikeric. Jestem komendantem punktu etapowego i stacji Turka. No, Fabi, poszli po szampana. Musimy uczcić to niespodziewane spotkanie. Bo trzeba panu wiedzieć, panie poruczniku, że znam tego tryblasa jeszcze ze szkoły kadetów Fair Templom. Markino, kocham!
Ein Moment. Herr Oberleutnant, kommen Sie hier bitte. Wszystko sprzeda, jest śmiertelnie przerażony. Morgen? Proszę. Proszę. Bogorodice. Ja, und weiter? Święty Nikolaj, Święty Jur, Archangeł Michał. Ja. Wollen Sie verkaufen? Wie viel? Skolko? Pane sodnych, pane sodnych, parognewnen, ja skriszył, mnie rozstrzelajte, pane sodnych. O co chodzi, panie Szwanda? Co mu jest? To nasz pop, panie poruczniku Sturki. Ukrywa się tu, bał się, że go zamkniecie za tamten pogrzeb. Niech nie zawraca głowy. Niech pan spyta, ile za ikony. Kilko za ikon. Na teper, idy. No, kilko. No, proboszcz mówi, panie poruczniku, że co łaska. Dach przecieka, trzeba by robić remont. Ale niech pan porucznik nie przesadzi. Kochana mamo, wybacz, że ostatnio rzadziej piszę, choć czasu mi nie brak, bo obowiązków mam tu niewiele. Ale to pewnie jesień zaraża mnie swoją melancholią i paraliżuje moje dobre zamiary napisania do ciebie. A przecież myślę o tobie i jestem z tobą bardzo często. Chwilami wydaje mi się, że czuję twoją dłoń na moim ramieniu, że pochylasz się nade mną, aby zobaczyć, co czytam. Wysyłam znowu kilka przedmiotów, które udało mi się tu wyszperać. I tym razem nie jest to nic niezwykłego, ale wciąż myślę, że nawet te okruchy warte są ocalenia. Nie dziw się, że wśród tego postępującego spustoszenia mówię o ocaleniu. Zacząłem rozumieć, że ta cała moja kolekcjonerska pasja jest w istocie próbą, może rozpaczliwą i beznadziejną próbą ratowania resztek. Ułóż to wszystko, proszę, na etażerce w moim pokoju, tak jak zwykle. Ale ikonę włóż raczej do szuflady. Nie byłoby dobrze, gdyby leżała na świetle. Te 2 kieliszki postaw u siebie w serwantce. A przy okazji pokaż je doktorowi Mozerowi i zapytaj, co sądzi o ich wartości i pochodzeniu.
Bo on najlepiej może. Co tam się stało, wachmistrzu? Melduję posłusznie, że na żądanie pana kierownika szkoły zarządziłem przerwanie występu w cyrku. Dlaczego? No, ze względu na nieobyczajność. Ja nazywam się magister Kwasiżur. Jestem dyrektorem tutejszego gimnazjum. Ja byłem zmuszony zaprotestować przeciwko temu gorczącemu widowisku. Zwłaszcza ze względu na obecność młodzieży szkolnej. Cała 8B była. A w ogóle to skandal. Seanse hipnozy. To ciemnota i zabobon w XX wieku. Pani magister Słomkowska może zaświadczyć, że niektóre dziewczęta nieomalnie zemdlały z Panie wrażenia. oficerze, proszę mnie wziąć w obronę! Czyż to niesprawiedliwe? Myśmy ten numer pokazywali wszędzie i nigdzie nikt nie protestował. Przeciwnie, były bisy! Bisy były! Bisy! Stanowczo protestuję! Wachmistrzu, zajmijcie się tym wszystkim. Dobranoc państwu. No, koniec występu! Ludzie, wracajcie do cyrku! Chodźcie! Przecież ten... No to przecież jak pan złapie, to nie wiem, co mam zrobię, no. No do domu. No już, no. Laskowski, stój! Żemczur, stój! Widziałem was! Jutro do kancelarii z rodzicami! Żur, możesz kwasić! Już, ja ci dam żura! Ja cię skwaszę, ty! No nie, tam jaki ze mnie ułan, jakie ze mnie dziecko. Niech pan powie. Malowane dzieci to może było przed wojną, ale teraz... A że ułan? Czy to moja wina? Gdyby to ode mnie zależało, ani chwili dłużej nie byłbym ułanem. Oj, Moszko! Moszko, tego mi nie mów! Może zajrzałby pan dziś do mnie wieczór, panie poruczniku? Chcemy urządzić seans spirytystyczny. Przyjdzie pan? Bardzo proszę. Kim pani jest w tej chwili? Lata Katanga Kaki. Kim pani jest i co pani wie o drzewie życia? Ja jestem Rep. Hillel Levi Shalit, na którego grobie był pan w miejscowości Skwira na Ukrainie.
Tak, alumnie Alfredzie. Nazywam pana alumnem, gdyż nie wyplątałeś się jeszcze z powijaków. Nie uwolniłeś się od kokona, jak to czyni owad. Jesteś wciąż jeszcze niedorosłym młodzieńcem, mimo lat, które przeżyłeś. I dlatego dostąpisz łaski przygarnięcia i wybaczenia, bo wcześniej umrzesz. Już wnet. Już wnet. Czy o to pytałeś? Czy o to ci szło? O odpowiedź na takie pytanie? No to ją masz, 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 masz. Czachazi, Czombola-Kiku, Hakimili Kubisza, Boni, Nizi Kuweta, Hakimili Kubisza, Lataka Czombola-Kiku, Hakimili Kubisza, Czombola-Kiku. Walasek, co ona mówi? Pan to rozumie? Co to za język? Czy ja wiem hebrajski? Może turecki? Nie. To jakiś martwy, sztuczny język kabały. Język, który nigdy nie istniał. Ale przecież coś znaczy. Lataka Czombola-Kiku, Hakimili Kubisza, Lataka Kiku, Lataka. Panie poruczniku, wjeżdża towarowy. Towarowy od Urzoka. Niech wjeżdża. Coś takiego. Nigdy bym się nie spodziewała. No. Proszę pana, czy pan naprawdę spotkał tego rabina na Ukrainie? Nie. On umarł, proszę pani. 100 lat temu. Nu, wie geht's? Was Neues in Lemberg? Schlecht. Sehr schlecht. Zresztą jak może iść inaczej? Jak mogą iść interesy w 5. roku wojny? Drzewo leży na zrębie i nie ma go kto zwieść. A ceny drewna zwyżkują, to fakt. No to pan dobrze zarobi, panie Trau. Wypluń pan to słowo. Co znaczy zarobi? Kto zarobi? Chcesz pan wiedzieć, kto zarobi? Baron Gödel zarobi. Baron Lieblich zarobi. Ale Trau... Odpukaj pan w niemalowane drzewo! Tak. Masz pan rację, panie Trau. Tfu. Taki wielki puryc, jak nasz baron Lieblich. On to zawsze zarobi. Starostwo każe mu iść na rękę. Wojsko przydziela jeńców do tartaku. Podstawiają mu na bocznicę wagony i w Turce, i w Jaworze, i w Rozłuciu, i wszędzie zresztą pan wiesz.
Czy pan porucznik jest u siebie? A gdzie ma być? Przecież on już tydzień z łóżka nie wstaje. Pierwsze piętro, pokój numer 1. Ha. Co jest? Temu porucznikowi. Co ma być? On umiera, panie Trau. Tuberkuloza. Pan doktor przysyła panu obrazek. Pan doktor prosił powiedzieć, że wpadnie do pana jutro albo pojutrze. Prosił przypomnieć o lekarstwach. Jakże też pan musiał się jeszcze przeziębić, co? Niech pani postawi tam, koło ikony. Koło Bohorodycy. A może powieszę go tu na gwoździu? Nie, tam bardzo dobrze. Najlepsze sąsiedztwo. Co też pan mówi, to grzech. Dlaczego grzech? To poganka. Ale też niepokalana. Nie rozumiem. Nieważne. A to kto? Nie wiem. Jeździec. To chyba nie ma znaczenia. Ładny? Mogę go pani ofiarować. Przecież to cenna rzecz. Nie. To reprodukcja. Niech się pan nie rusza ostrożnie. Piękny jak dojrzałe wiśnie. Będę miała od pana pamiątkę, Herr Oberleutnant. Dziękuję. Przepraszam. Czy potrzebuje pani pomocy? Nie potrafię walczyć ze złem. Zresztą z czym walczyć? I po co? Żyjemy w próżni. Tylko chwilami nam się coś wydaje i majaczy. Ale dokładnie nikt nie wie, co to właściwie jest.
Pani Olgo! Pani Olgo! Jano, kochana! No chodź! No chodź! Już go nie ma i... Już są... No ja wiem, ja... Tu nie wolno robić Ale żaden on raban. poszedł, no. Tu się teraz śpi. No chodź już. Tam na Ja górze wiem, śpi on jest Herr zły. Oberleutnant. On musi mieć ciszę. To jest chory człowiek. On musi mieć święty spokój. Chory, sfatygowany bohater, verstanden? No już. Zabierajcie się stąd, bo zawołam pana żandarma z karabinem. No już was nie ma. Już widzę pana żandarma. Już idzie. Już. Oj. O, pan porucznik wstał. To bardzo dobrze. O, pan porucznik wygląda frisch und gesund. I to jest wspaniałe. To jest najważniejsze. Dziękuję panu. Proszę bardzo. Aha, panie poruczniku, tu był pan Szwanda i coś dla pana zostawił. Niech pan chwileczkę zaczeka. On chciał iść na górę, ale go nie puściłem. Nie wiedziałem, że pan porucznik już chodzi. Proszę. Aha, sztucer. Ale niech zostanie u pana. Potem go zabiorę. Albo nie. Wezmę go do lasu. Proszę.
Boże. Panie poruczniku. Panie poruczniku. O Boże. Czy ty jesteś może służebnicą Bożka Seta? Nonsens. Przecież to jest wszystko nonsens i absurd. Panie naczelniku! Siostro Irino! Siostro Irino, na pomoc! Na pomoc! Witam serdecznie, szanowne państwo. Zaszczyt to dla mnie wielki powitać tak dostojnych gości. Moje uszanowanie. Kłaniam się nisko, całuję rączki, padam do nóżek. Panie Rot, wiesz pan, kto to jest? Nie. To jest sam pan Englander z Bolesławia. Potężny pan Englander. Drzewo. Drzewo? Co znaczy drzewo? Drzewo i nafta. Pomocy! Panie poruczniku. Pomocy! Co się stało? A nie jasny szlak trafi. Co to jest? Co się dzieje? Upił się? Umarł? A może on już nie żyje? Ale czego tu? Skąd tu? Ty głupiat. Zabieraj go sobie stąd, ty. Tacy goście przyjechali, a ona z tym. Panie Rot, rób pan coś, rób pan coś. Halo? Proszę, z doktorem Sztyglicem. Tak, bardzo pilne, bardzo pilne. Już. Z doktorem Sztyglicem, tak. Oj. Kaput! Kaput! No co? Zdurny Wojna rysy? skończona! Podpisali kapitulację! Koniec umierania! Koniec zabijania! Wszyscy do domów! Do mamy! Panie doktorze, mówi Rot, na pomoc. Pan porucznik Kiekiewicz zasłabł. Tak, w hotelu, już dobrze, tak, prędzej. Oj. Panie poruczniku. Panie poruczniku, pan musi żyć.
Wojna się skończyła. Wróci pan do domu. Będziemy żyć w spokoju. Zobaczy pan, że będziemy tańczyć na pańskim weselu. Proszę przygotować zastrzyk. Pamięta pan, jak wtedy mówiłem, że to jest fascynujące, a to jest tylko bez sensu. Trzeba zanieść go na górę.